Dzień dobry. Czuję, że muszę odrobinę wprowadzić Was do tego filmu. Będzie to jak dotąd najdłuższy film na tym kanale, ale wydaje mi się, że warto było tak długi film zrobić. A to za sprawą wywiadów, które w tym odcinku odgrywają ważną rolę. Wywiadów ważnych i cennych, ale również takich, podczas których rozmowa sobie swobodnie płynęła. Źle bym się czuł i uważam, że zachowałbym się nie fair w stosunku do moich rozmówców, gdybym te wywiady pociął i coś z nich wyrzucił. Zwłaszcza, że były to wywiady szczere i niewymuszone. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Zdaję sobie sprawę z faktu, że niektórzy na dźwięk słów Kościół, wiara, Bóg mogą reagować alergią, wrogością lub agresją. Jednak bardzo Was proszę o odsunięcie na czas oglądania tego filmu wszelkich uprzedzeń i obejrzenie go z otwartą głową. Ten film nie ma być próbą przekonania kogokolwiek do czegokolwiek, próbą indoktrynacji czy nawracaniem. To, czy ktoś wierzy, czy też nie, albo jaki jest jego stosunek do instytucji Kościoła, jest jego i tylko jego prywatną sprawą i nie mam prawa, ani nie zamierzam się do tego mieszać. W tym filmie chcę Wam jedynie pokazać bardzo ważne dla mnie osobiście miejsce, które stało się jednym z przystanków na naszej tegorocznej trasie. Przepraszam za ten przedługi wstęp, a teraz zapraszam Was do oglądania. Taka malutka wioska we Francji, w Burgundii francuskiej. A część z Was pewnie wyłączy ten film. I dlaczego to jest takie wyjątkowe miejsce dla mnie? Idę odpoczywać przede wszystkim, bo to miejsce traktuję jako taką oazę spokoju. Na pewno zapisał mi się w pamięci jako miejsce, gdzie nie ma nic. Nie? Gdzie są ludzie, gdzie jest drugi człowiek, ale gdzie nie ma nic, gdzie nie ma żadnych przeszkadzaczy, gdzie nie ma żadnych bodźców zewnętrznych, gdzie człowiek jest taki, jaki jest. Lubię tu wracać bardzo. Jest tutaj niesamowita atmosfera, jeżeli chodzi o ludzi. Dlatego, że przyjechałem tutaj jak miałem 19 lat stopem. Nie polecam, bo to niebezpieczne, ale ja przyjechałem tutaj. Już w zasadzie wczoraj przyjeżdżając tutaj, kiedy wjeżdżaliśmy do tej wioski, ja już czułem jakieś takie podniecenie, jakieś takie rozczulenie, jakiś taki mocny sentyment. Dzień dobry moi drodzy, witajcie kolejnego dnia. Witam Was bardzo serdecznie z Teze. Naszym celem na dzisiaj, wczorajszego celem podróży, a dzisiejszym dniem, gdzie spędzimy dzień, jest Teze. Teze to jest taka malutka wioska we Francji, w Burgundii francuskiej. Jest to wspólnota religijna. I już wiem, że część z Was, jak usłyszy wspólnota jeszcze religijna, to zaczniecie mieć jakieś dziwne skojarzenia. A część z Was pewnie wyłączy ten film. Ale jeśli zostaniecie ze mną troszkę dłużej, to Wam wytłumaczę, dlaczego Teze i dlaczego to jest takie wyjątkowe miejsce dla mnie. Słuchajcie, dla mnie to jest bardzo wyjątkowe miejsce i już w zasadzie wczoraj przyjeżdżając tutaj, kiedy wjeżdżaliśmy do tej wioski, ja już czułem jakieś takie podniecenie, jakieś takie rozczulenie, jakiś taki mocny sentyment. Słuchajcie, znowu jako głos Zofu Wam opowiem, czym jest Teze, więc nie będę teraz na tym wstępie Wam opowiadał, dlaczego jest to takie, Teze jest takie wyjątkowe i czym w ogóle ta wspólnota jest. Natomiast powiem Wam, dlaczego dla mnie jest bardzo ważne to miejsce. Będąc młodym człowiekiem w pierwszej albo w drugiej klasie liceum, już nie pamiętam, słuchajcie, 96 albo 97 rok. Moja ówczesna dziewczyna Kinga, jeżeli to ogląda, to serdecznie pozdrawiam, wątpię, że oglądała, ale jeżeli ogląda, to serdecznie pozdrawiam. Zaproponowała mi wyjazd właśnie tutaj do Francji, do Teze. To miała być taka objazdówka przez całą Francję. Słuchajcie, to były lata, końcówka lat 90. Internet w Polsce raczkował. Nie było żadnych informacji gdziekolwiek. Więc w momencie, kiedy usłyszałem to, co Wy, wspólnota, religia, kontakt z Bogiem, śpiewy itd., kiedy moi rodzice o tym usłyszeli wtedy, to byli przerażeni. Ale po zapewnieniach, po rozmowach z kilkoma ludźmi postanowiliśmy podjąć to ryzyko i przyjechałem. Dla mnie Teze było takim miejscem, gdzie młody człowiek
w liceum, gdzie buzowały hormony, człowiek się rozwijał, mózg się rozwijał, to wszystko gdzieś tam w człowieku się kotłowało, znalazł ciszę i spokój. I ja to tak odbieram. W sercu Burgundii, nazywanej przez niektórych kolebką prawdziwej Francji, wśród wzgórz i ciągnących się w nieskończoność winnic, leży maleńka miejscowość Thésée. W 1940 roku Roger, Szwajcar z pochodzenia, teolog, kupił tutaj dom i ziemię, rozpoczynając życie w założonej przez siebie wspólnocie. Miejsce wydało mu się szczególne, m.in. z powodu bliskiego sąsiedztwa słynnego opactwa benedyktyńskiego Cluny, które w XI i XII wieku wywarło silny wpływ na życie kościoła. W pierwszych latach swojego życia w Thésée brat Roger utrzymywał się z uprawy ziemi. Budował małą kapliczkę oraz spisał regułę życia wspólnoty. Gościł także często uciekinierów politycznych i Żydów. W 1941 roku napisał broszurkę pod tytułem Uwagi wyjaśniające, która stała się zaczątkiem reguły wspólnoty, opowiadającej się za ideą ekumenizmu i pojednania między podzielonymi kościołami chrześcijańskimi. W tym roku wstąpiło do wspólnoty 4 nowych braci. Od początku dążono do realizacji idei pojednania. Bracia opiekowali się także niemieckimi jeńcami wojennymi przebywającymi w pobliskim obozie oraz okolicznymi sierotami. Od końca lat 50. XX wieku tysiące młodych ludzi z wielu krajów bierze udział w cotygodniowych spotkaniach modlitewno-refleksyjnych. Uczestnicy zostają zakwaterowani w wiosce Thésée w namiotach lub barakach mieszkalnych. Biorą udział w spotkaniach w ramach jednej z 5 grup: źródeł wiary, biblijnej, pracy, chóru lub ciszy. Dodatkowo każdy uczestnik może podjąć drobną pracę, np. pilnowanie ciszy podczas modlitwy czy dystrybucja posiłków, którą wykonuje codziennie przez kilkadziesiąt minut. Tydzień po tygodniu, a także podczas spotkań europejskich młodzi analizują m.in. list z Thésée lub inny tekst, który pisany jest przez przeora i publikowany pod koniec roku. Ważnym i bardzo charakterystycznym elementem wspólnej modlitwy w Thésée jest śpiew. Aby umożliwić każdemu świadome uczestnictwo w modlitwie, wspólnota zaczęła szukać prostszych form muzyki kościelnej. Główną cechą charakterystyczną śpiewów z Thésée jest ich prosty, najczęściej jednozdaniowy tekst, będący często cytatem z Biblii lub tradycji kościołów. Niewielki rozmiar tekstu sprawia, że jest on łatwy do zapamiętania, pomimo użycia różnych języków. Melodia natomiast skłania do refleksji i wewnętrznego wyciszenia się. Śpiewy są niewątpliwie najbardziej rozpoznawalnym owocem istnienia wspólnoty. Corocznie, na przełomie Starego i Nowego Roku, wspólnota organizuje w jednym z europejskich miast modlitewne spotkania ekumeniczne nazywane pielgrzymką zaufania przez ziemię. Polska była gospodarzem takich spotkań 3-krotnie. Miasta, które gościły pielgrzymów, to w roku 1989, 95 oraz 2019 Wrocław, w 99 Warszawa, a w 2009 Poznań. Sam brat Roger był niesamowitą postacią. Niestety nie mamy w tym filmie tyle czasu, aby nakreślić jego historię w całości. Linki do opisów jego osoby oczywiście znajdziecie pod tym filmem. Wspomnieliśmy na początku, że pomagał uciekinierom, Żydom, jeńcom niemieckim i sierotom. Od drugiej połowy lat 70. razem z braćmi wiele podróżował, odwiedzając i żyjąc przez dłuższe okresy w ubogich częściach świata, m.in. w Kalkucie, gdzie poznał Matkę Teresę, w Chile, w Hongkongu, w Republice Południowej Afryki i na Haiti. Wielokrotnie był zapraszany przez biskupów, a papież Jan Paweł II udzielał mu co roku prywatnej audiencji. Od brata Roger biły ogromne charyzma i autorytet, a jednocześnie pokora, skromność i spokój. Brat Roger zginął 16 sierpnia 2005 roku w Thésée w wyniku morderstwa. Do ataku doszło podczas wieczornych modlitw w siedzibie wspólnoty. Został pochowany tak jak żył, w bardzo skromnym, a jednocześnie przez tą skromność pięknym grobie na pobliskim wspólnocie cmentarzu. Tutaj, moi drodzy, po raz pierwszy spotkałem tak dużo ludzi z całego świata. Ogromną ilość ludzi z całego świata. Spotkałem ludzi z Singapuru, spotkałem ludzi ze Stanów, spotkałem ludzi z Kanady, z Australii, z Portugalii. Dla mnie w tamtych czasach możliwość podróżowania to było coś abstrakcyjnego, coś, o czym w ogóle nie mogłem marzyć, nie? A spotkać ludzi z tak odległych stron świata, coś niesamowitego, coś, co teraz się wydaje bardzo proste, w zasadzie biorąc pod uwagę dostęp do internetu i możliwość skontaktowania się z każdym. Wtedy
to było coś, no wiem, że się powtarzam, ale nawet teraz nie potrafię wytłumaczyć tego, jak dla mnie ogromnym wydarzeniem i ogromną możliwością było właśnie spotkanie tych wszystkich ludzi. Z drugiej strony zobaczyłem, że ci wszyscy ludzie, niezależnie od tego, skąd są, niezależnie od tego, w jakim języku mówią, potrafią być ze sobą, potrafią się do siebie uśmiechać, potrafią ze sobą rozmawiać, jeżeli znali jakiś wspólny język, to potrafili ze sobą rozmawiać. Jeżeli nie, to wystarczyło usiąść obok kogoś, bo to najczęściej właśnie przy posiłkach to wyglądało, że albo się siadało przy kimś i się rozpoczynało rozmowę przy posiłku, przy bardzo prostym takim posiłku, albo jeżeli się nie znało, rozmowy nie dało się porozmawiać, to po prostu się siadało, uśmiechało i się wspólnie przeżywało ten czas, wspólnie się jadło te posiłki. I ja wiem, że dla kogoś to, co w tym momencie opowiadam, może faktycznie brzmieć jakaś sekta, jakaś komuna, jakoś dziwnie, ale uwierzcie mi, że tak nie jest, że tak naprawdę tutaj tak nie jest. Oczywiście jest to wszystko związane z Bogiem, bo zostało założone przez brata Roże i taki był cel tej wspólnoty, ale w moim osobistym odczuciu tutaj nie ma indoktrynacji, to nie jest... Ja wiem, że kurde, strasznie nie chcę tego porównywać, strasznie nie chcę iść w tą stronę, ale dla ludzi, dla których jedynym kontaktem z Bogiem, jedynym kontaktem z wiarą jest Kościół katolicki w Polsce, może się wydawać, że religia i wiara i kwestie poznawania właśnie Boga wszędzie są takie same, właśnie tak samo to wygląda, że są sztywne reguły, że są sztywne, smutne zakazy, że to wolno, tego nie wolno i trzeba się tak i tak zachowywać i tak dalej. Natomiast przyjechanie tutaj to jest zderzenie się z całkiem inną rzeczywistością. TZ jest wioską ekumeniczną, to znaczy, że tutaj spotkacie prawosławnych, spotkacie luteranów, spotkacie grekokatolików, spotkacie wszystkie religie katolickie, chrześcijańskie, przepraszam, spotkacie wszystkie religie chrześcijańskie, jakie tylko istnieją i wszyscy siadają i wszyscy się modlą poprzez śpiew, wszyscy się modlą w taki sposób, w jaki oni się chcą modlić. Nic tu nie jest z góry narzucane. Oczywiście jest tam jakaś pewna forma, ale to nie jest tak, że wy musicie się modlić, że wy musicie się śpiewać, że wy musicie na 100% iść do kościoła wtedy i wtedy. Tutaj kościół jest cały czas otwarty. Możecie przyjść, usiąść, zastanowić się nad swoim życiem, możecie pomyśleć o tym, co chcecie robić ze swoim życiem, albo o swojej wierze i tak dalej, i tak dalej. We mnie buzują straszne emocje, dlatego że, tak jak mówię, tutaj spędziłem bardzo dużo dobrego czasu. Tutaj odnalazłem, śmialiśmy się z Gregiakiem, że to miejsce mnie w jakiś sposób odmieniło i w ogóle, może nie jest to, wiecie, diametralna odmiana, ale w jakiś sposób faktycznie to miejsce mnie odmieniło, dlatego że, tak jak mówię, zrozumiałem, że po pierwsze uświadomiłem sobie, że chcę podróżować, że chcę poznawać ludzi, że chcę poznawać nowe miejsca, że to jest wspaniałe, że nie muszę siedzieć zamknięty w naszym kraju, w naszym mieście i tak do końca życia spędzić swój czas. Po drugie zrozumiałem, że można z obcymi ludźmi rozmawiać, można z obcymi ludźmi się śmiać, można z obcymi ludźmi wymieniać doświadczenia. Zrozumiałem, że kim jestem, zrozumiałem, czego chcę, w jaki sposób sobie uspokoiłem w głowie wszystko i poukładałem sobie wszystko w głowie, dlatego że ta wspólnota została stworzona dla ludzi młodych. No ja już mam swoje lata, więc nie do końca już tu pasuję, dlatego też przestałem tu przyjeżdżać w miarę regularnie, ale jak tylko będę miał kiedyś możliwość jeszcze tu powrócenia, to na pewno tu wrócę. Byłem tutaj 2 razy jako uczestnik i za każdym razem te emocje gdzieś tam są we mnie takie dosyć mocne i przypomina mi się wszystko i wszystko we mnie się budzi i sobie przypominam, dlaczego chciałem tu przyjechać i że tu jest fajnie. W związku z czym, jeżeli będziecie mieli okazję kiedyś tu przyjechać, chociaż na chwilę, to polecam. Jeżeli wasze dzieci stwierdzą, że chcą tu przyjechać, bo ktoś im zaproponował przyjazd do TZ na tydzień w ramach normalnego uczestnictwa, to nie bójcie się, to naprawdę tu nie jest nic strasznego, tutaj nic im nie grozi. Jeżeli będą chcieli przyjechać, pozwólcie im tutaj przyjechać, zobaczycie, że to dziecko będzie bardzo szczęśliwe, kiedy stąd przyjedzie i kiedy stąd wróci. Słuchajcie, idę stąd,
ruszam, bo za chwilę mam spotkanie z jednym z braci tutaj, zakonnych, którzy prowadzą to miejsce. Zrobię sobie z nim wywiad, mam kilka pytań przygotowanych. Potem Wam jeszcze pokażę trochę życia z tej wioski. No i co? Idziemy pooglądać życie codzienne? Chodźcie. Bonjour, a w zasadzie dzień dobry. Cześć. Słuchajcie, naszym gościem, a w zasadzie gospodarzem raczej można powiedzieć, jest brat Maciej. Brat Maciej, członek wspólnoty TZ, który zgodził się wystąpić przed kamerą i odpowiedzieć na kilka naszych pytań. Ja mam telefon z pytaniami, bo znaczy nie ma ich dużo, ale ja mam krótką pamięć. W związku z czym, żeby nie było, brat już zna te pytania, bo dostał je wcześniej, więc to też nie jest tak, że będę go zaskakiwał jakimiś pytaniami, chociaż mam kilka takich powiedzmy troszkę trudniejszych pytań z nienacka, ale spokojnie. To ma być prosty, szybki wywiad, żeby Wam pokazać, czym jest, jak to brat nie powiedział, fenomen TZ, dlaczego ludzie tu przyjeżdżają i czym w ogóle to TZ jest. Bracie Macieju, pierwsze pytanie, które dostałeś ode mnie, czym dla brata jest TZ? Domem przede wszystkim. Nie? I to jest, wydaje mi się, ważne, żeby zrozumieć, że mimo to, że TZ jest całym wzgórzem, do którego przyjeżdżają naprawdę dziesiątki tysięcy młodych ludzi z całego świata przez cały rok, tak naprawdę wszyscy myślą o tej części pielgrzymkowej, o tym kościele pojednania olbrzymim, gdzie się siedzi na podłodze, o modlitwach, o olbrzymiej części noclegowej, o tym wszystkim. Ale tak naprawdę TZ dla mnie to jest z drugiej strony, to jest za murem, to jest nasz dom, tam gdzie my żyjemy prostą miłością braterską, miłością do Chrystusa, prostotą Ewangelii, z radością między braćmi. Nie? Między braćmi. I to jest, wydaje mi się, dla nas najważniejsze, że jesteśmy wspólnotą monastyczną, ekumeniczną, która stara się codziennie żyć tą prostotą i radością właśnie Ewangelii. Czyli to, czego nie widzą ci wszyscy pielgrzymi tak naprawdę, którzy tu przyjeżdżają? Z jednej strony nie widzą, ale wydaje mi się, że coś czują. Nie? Że coś czują, że wchodząc do tego kościoła, oni widzą, nie wiem, 70-80 facetów w białych habitach, klęczących i chwalących Boga. To dotyka gdzieś, coś w tym nie? musi być, To no bo nikt by nie gdzieś. przyjeżdżał tutaj, gdyby nie czuł tej atmosfery faktycznie was jako gospodarzy tego miejsca, bo to jednak dużo daje, prawda? Kiedy brat się dowiedział o istnieniu tej wspólnoty? Oj, dawno. No bo patrzę na brata i wiem, że nie jest brat starszym człowiekiem, tak? To nie są bardzo odległe lata, jeżeli mówimy o tego typu rzeczach. Tak, natomiast byłem bardzo młody. Byłem bardzo młody, dlatego że miałem rewelacyjnego księdza katechetę w liceum, który zorganizował wyjazd do Francji. To była końcówka lat 90. Ja miałem wtedy 15-16 lat, to była pierwsza klasa liceum. I zorganizował wyjazd do Francji z wielkim napisem Paryż. Plakaty były wszędzie rozwieszone i oczywiście w Paryżu byliśmy 24 godziny, po czym tydzień w TZ. I ten tydzień w TZ na pewno zapisał mi się w pamięci jako miejsce, gdzie nie ma nic. Nie? Gdzie są ludzie, gdzie jest drugi człowiek, ale gdzie nie ma nic, gdzie nie ma żadnych przeszkadzaczy, gdzie nie ma żadnych bodźców zewnętrznych, gdzie człowiek jest taki, jaki jest. Nie? I wydaje mi się, że to było moje pierwsze spotkanie z TZ. Okej, kiedy i ewentualnie dlaczego zdecydował się brat, żeby tutaj zostać? Ja wiem, że to jest trudne pytanie, bo to pytanie padło w tym wywiadzie sprzed paru lat i mniej więcej znam odpowiedź, ale... Ja zawsze odpowiadam w ten sam sposób, że ja nigdy nie zdecydowałem. Ja staram się zawsze powiedzieć, że to jednak Duch Święty gdzieś zdecydował, a ja starałem się wsłuchać w te jego decyzje. I TZ nigdy dla mnie nie było celem samym w sobie. TZ nigdy nie było jakąś wizją, o, bycie bratem z TZ to jest dla mnie. U mnie pierwsza odpowiedź i pierwsza fascynacja to była odpowiedź na to wewnętrzne powołanie, to wewnętrzne spotkanie z Jezusem. Nie? I to tak chcę iść za Tobą, tak idźmy, zróbmy to razem, idźmy przez życie razem. Ta akceptacja tego powołania, tego ognia, który nigdy nie gaśnie, który jest w nas i pójście za Chrystusem. A TZ stało się, można powiedzieć, tylko środkiem do wyrażenia tego powołania. No i TZ było dla mnie miejscem rozeznawania powołania. Nie? To było takie miejsce, gdzie zdecydowałem miałem 25 lat, po studiach, w ostatnim roku studiów, przyjechać po to, żeby, nie wiem, odłączyć się, zrobić unplugged, nie? Ze świata, z życia i zadać sobie to jedno proste pytanie, nie? Co chcę w życiu robić tak naprawdę. Nie? To słynne pytanie
Tak, pewnie do polskiego filmu. i później zacząć to robić. No i zacząłem Rozumiem. to robić po prostu. Tak. Rozumiem. Wiem już, bo przed chwilą o tym rozmawialiśmy, kiedy brat tu przyjechał po raz pierwszy, w związku z czym znam odpowiedź na kolejne pytanie, czyli czy miał brat przyjemność poznać brata Roże. Widzieć, nie poznać. Rozumiem. Jestem pierwszą generacją braci, ponieważ jako wolontariusz do TZ przyjechałem w 2007-2008 roku, już z tą wizją zostania, można powiedzieć, na dłużej lub rozeznawania tutaj, poszukiwania tutaj. No, brat Roży został zamordowany w 2005 roku, więc to już było 2 lata po śmierci, a jako młody człowiek, no widziałem go z daleka, ale nie można mówić tu o jakiejś relacji. Rozumiem. A czy ma brat poczucie, że po jego tragicznej śmierci coś tu się zmieniło, czy to jego dzieło trwa dalej? Odważę się powiedzieć, że wydaje mi się, że się zmieniło na lepsze. Wydaje mi się, że po tak niesamowitym życiu, jakie miał brat Roże, po takiej śmierci męczeńskiej na oczach tysięcy ludzi w kościele podczas wieczornej modlitwy, gdzie zostało mu podcięte gardło, gdzie umarł jak baranek w czasie śpiewania słowa. To był też dar dla wspólnoty, wydaje nam się. Nie? To był dar dla wspólnoty, symbole, że tyle symboli, tyle rzeczy się wydarzyło, że był to, można powiedzieć, nowy początek, nowy start, wejście jak w dzieje apostolskie z nową misją. No i ja jestem żywym dowodem i wszyscy bracia, którzy wstąpili do wspólnoty po mnie, że nic się nie zmieniło, że młodzi faceci, którzy chcą iść za Chrystusem, wybierają naszą wspólnotę, gdzie chcą realizować to powołanie, nie ze względu na charyzmat brata Roże, ale jako konsekwencję tego wewnętrznego spotkania z Chrystusem. Ale można powiedzieć, że jego ofiara umocniła tą wspólnotę jak najbardziej, Oczywiście, oczywiście. I o tym no, po śmierci brata Roże, bo wiadomo, brat Roże zmarł w 2005 roku, tak jak Jan Paweł II, więc było 2 papieży i obydwaj, i Benedykt, i Franciszek, no, nazywają go, mimo że był protestantem, męczennikiem przez krew. Prostsze pytanie. Ilu uczestników przyjeżdża rocznie do TZ? To liczymy to w dziesiątkach tysięcy, także jest to, nie wiem, może około 50, może więcej tysięcy młodych ludzi rocznie tutaj do TZ z całego świata. Polacy są w mniejszości, nie są to lata 90. czy początek lat 2000, jesteśmy w mniejszości. Natomiast przyjeżdżają młodzi z tak krajów, nie wiem, dla nas egzotycznych chrześcijańsko, jak Szwecja, jak Holandia, a przyjeżdżają setki tygodniowo. Także jest to miejsce na pewno poszukiwań, miejsce też dla ludzi, którzy poszukują formacji, którzy nie są jeszcze tak do końca uformowani w swoich wspólnotach, w swoim kościele i przyjeżdżają tutaj szukać. Nie? Jeden z polskich biskupów kiedyś po takim pobycie tutaj powiedział, że to, co robicie, tego nie można nawet nazwać ewangelizacją, tylko preewangelizacją. Nie? I o tym Jan Paweł II też mówił, gdy przyjechał tutaj do nas do TZ. Mówi, do TZ przyjeżdża się jak do źródła, po to tylko, żeby zaczerpnąć wody i wracać do siebie. I ci młodzi przyjeżdżają, coś odnajdują, my ich nie zatrzymujemy, nie staramy się stworzyć żadnego ruchu, żadnych struktur, tylko mówimy, wracajcie do kościoła lokalnego, do siebie. No i teraz trudniejsze pytanie właśnie, bo wspomniał brat o latach 90., o tej dużej ilości Polaków. My przyjechaliśmy wczoraj wieczorem i faktycznie to, co rozmawiałem z Justyną, co rozmawiałem z moim kolegą, że mam odczucie, że jest troszkę mniej ludzi, jak w latach 90. Ja pamiętam, że jak przyjeżdżaliśmy tu w latach 90., to ten czas przyjazdów i wyjazdów, bo to zawsze się w niedzielę odbywa, prawda? To było pole bitwy. Jedni przychodzili, drudzy wyjeżdżali, jeden wielki chaos, były tłumy ludzi. Natomiast wczoraj przyjechaliśmy, było tak spokojnie, tak skromnie, dużo mniej. Pamiętam, że w kościele w latach 90. nie dało się wejść, nie dało się usiąść, bo pękał w szwach, prawda? A teraz jest troszkę spokojniej. Teraz pytanie, czy to jest znak czasów, czy to jest ten czas roku, bo to biorę przez to, że może być to kwestia sierpnia na przykład też. Wydaje mi się, że jest więcej elementów nawet, nie? Jest znak czasów, to na pewno. Mieliśmy w tym roku tygodnie takie, że nie mieściliśmy się w kościele, to też. Nie są to już tygodnie takie jak kiedyś w latach 90., gdzie to było 5-6 tysięcy tygodniowo. O tym oczywiście już nawet nie wspominamy. No ale chyba największy taki skok, można powiedzieć, w dół zanotowaliśmy jak kościoły na całym świecie po pandemii.
Po Właśnie pandemii, też miałem nie? o to zapytać. Po pandemii, która no, niestety, można powiedzieć, zamiotła jedno pokolenie, które wzrastało w świecie online, które jest digital natives, którzy są cały czas ze sprzętem. I nagle przyszła pandemia. I wszyscy im mówili, to jest złe, zostawcie te smartfony, ekrany są złe. Przyszła pandemia i nagle wszyscy mówią, nie, smartfony są dobre. Będziecie się uczyć przez ekrany, będziecie chodzić do kościoła przez ekrany, będziecie się spotykać. Potrzebujesz terapeutę? Będzie terapia online. Potrzebujesz lekarza? Będzie konsultacja online. I przez 2 lata to pokolenie w tym okresie, kiedy oni wzrastali, jednak zostało utwierdzone w tym, że aha, czyli jednak to istnieje. Czyli ja mogę zostać w swojej strefie komfortu, w swoim świecie, który jest bardziej wirtualny niż rzeczywisty w tej chwili, bo to nie są nawet równoległe rzeczywistości. Nie? W tej chwili świat wirtualny no, jest silniejszy, jest większy. No i oni naprawdę nie czują tej potrzeby tak silnej spotkania z drugim człowiekiem, Żeby w ogóle wyjść z domu, nie? wyjazdu, wyjścia z domu, żeby gdzieś doświadczyć prawdziwej relacji z drugim człowiekiem. Wspomniał brat, że w latach 90. Polacy byli najsilniejszą grupą, najliczniejszą grupą, może nie najsilniejszą, ale najliczniejszą grupą tutaj. I faktycznie pamiętam, że to język polski to był na pierwszym miejscu generalnie. A teraz? Która grupa najczęściej przyjeżdża? Teraz na pewno najwięcej jest Niemców, Francuzów, Hiszpanów, Portugalczyków, Szwedów, Holendrów, Włochów. Powiem szczerze, że nawet i Belgów, i może i Włochów, i w zeszłym tygodniu było Ukraińców, gdzie to mówimy o samych młodych kobietach, dziewczynach, było więcej niż wszystkich Polaków razem. Mimo że w zeszłym tygodniu był u nas kardynał Ryś, już drugi raz w te wakacje przyleciał do TZ, to i tak Ukraińców młodych było więcej niż Polaków. No? Więc też dla mnie osobiście, jako do brata odpowiedzialnego za Polskę, jest to pytanie, nie? Czy oferta Kościoła w Polsce jest tak bogata i tak porażająca, że młodzi po prostu angażują się na hura we wszystkim, co dzieje się w Polsce, czy tych młodych po prostu nie ma? Może zostawmy to pytanie, bo wiem, że to jest bardzo kontrowersyjny temat i wolałbym nie zagłębiać się w tą stronę, bo to jest bardzo, bardzo ciężki temat, jeżeli chodzi o Kościół katolicki w Polsce. Skąd najdalej przyjeżdżają? Z Nowej Zelandii, bo dalej się nie da. A mamy ludzi z całego świata, więc skoro mamy z tych z Nowej Zelandii, to jest geograficznie najdalej położony punkt, no to przyjeżdżają autentycznie wszyscy. Mamy nawet brata we wspólnocie z Australii, więc no... Właśnie chodząc tutaj po wiosce widać bardzo egzotyczne karnacje i urody, że tak powiem, więc faktycznie to są ludzie z całego świata, nie tylko Europa. Ale tak sarkastycznie mówiąc z tego, co brat powiedział, można by powiedzieć, że tak Europa Zachodnia trochę się zaczęła nawracać, nie? Jeżeli mówimy o liczebności osób z danych krajów. No bo zawsze się tak wydawało, że Europa Zachodnia jest taka bardziej liberalna, bardziej oddalona od Boga, od wspólnoty, a ten Kościół na wschodzie zawsze był taki mocniejszy. Tak mi się przynajmniej wydawało, w takiej wierze byłem wychowywany, nie? A teraz, biorąc pod uwagę ilość tych ludzi, którzy tu przyjeżdżają, można powiedzieć, że się trochę odwróciła ta tendencja. Nie wiem, natomiast nie chciałbym też, żeby TZ było traktowane jako taki barometr religijności albo wiary ludzi w jakimś kraju, bo my jesteśmy też miejscem bardzo specyficznym, miejscem pojednania, miejscem spotkania z drugim człowiekiem, miejscem spotkania z Bogiem. Fajnie też pamiętać, że mniej więcej 15–20% młodych osób, które przyjeżdżają do TZ, deklarują się jako niewierzące, poszukujące. Mamy małe grupy dzielenia po wprowadzeniu biblijnym, gdzie te grupy dzielenia są między 8 a 12 osób. W każdej grupie dzielenia jest co najmniej 1–2 osoby, które mówią: ja przyjechałem poszukiwać, bo ja nie wiem, czy ja wierzę. Ja nie wiem, czy ja spotkałem. Ja nie mam doświadczenia Boga żywego. Ja obserwuję, ja widzę innych modlących się, wierzących. Zadaję sobie pytanie, dlaczego, jak to działa. I oni przyjeżdżają, bo TZ jest takim miejscem, gdzie są przyjmowani, gdzie nikt ich nie ocenia, gdzie nikt nie sprawdza ich wiedzy religijnej. Chcesz się modlić? Módl się. Nie chcesz? Nie módl się. Są grupy dzielenia, są wprowadzenia biblijne, które nie są opcjonalne i oni o tym wiedzą. Przyjeżdżając do TZ, że należy brać udział w tych wprowadzeniach i oni to robią z radością, mówiąc dlatego, że poszukuję. Ja nie wiem, czy ja wierzę, ale ja poszukuję. Bo no, nie da się ukryć, że pragnienie Boga, pragnienie czegoś wyższego, pragnienie absolutu jest jednym z największych, podstawowych pragnień człowieka i tego nie da się zdusić, nie? I po prostu nie wierząc w Boga żywego, w Boga, który jest miłością, zaczynamy wierzyć w co innego.
stwarzamy sobie inne bóstwa, nie? Takie czy siakie, nie wiem, może to być kondycja fizyczna, może to być mój wellness, może to być mój intelekt, może to być moje wykształcenie, a może to być całkowicie coś jeszcze innego z boku, nie? Gdzie Jasne. ja nagle znajduję sobie swojego bożka. Wiem, że brat ma dużo obowiązków, jest bardzo zajęty, więc ostatnie pytanie. Brat jest jedynym Polakiem we wspólnocie? Jest nas 5. Z 5. Jest 5 braci z Polski. Pierwszy brat Marek, następnie brat Krzysztof, brat Wojtek, ja i brat Adam, najmłodszy z nas. Duże zainteresowanie jest, jeżeli chodzi o wstąpienie do wspólnoty, czy też tak się umiarkowanie zrobiło? Mamy mniej więcej jesteśmy od zawsze na tym samym poziomie. Jest nas zawsze między 80 a 100 i to tak sinusoidalnie. Raz jest mniej, raz jest więcej, ale zawsze poruszamy się w tych granicach. Można powiedzieć, że to jest na nas takie błogosławieństwo albo przekleństwo, nie wiem, brata Roże, który podobno kiedyś powiedział, żebyśmy mogli żyć jak rodzina, nie może nas być więcej niż 100. Tak kiedyś podobno powiedział. I ile razy zbliżamy się do tej setki, no to nagle 1, 2, 3 braci umiera i znowu spadamy, nie? Nie jesteśmy oderwani od rzeczywistości, także są też bracia, którzy byli we wspólnocie i decydują odejść, zostawić, zmienić życie. Także wszystko nas dotyka, nie? No jesteśmy bardzo, bardzo... Stąpamy twardo po ziemi. Nie? Słuchajcie, ja mam w głowie całą masę pytań, jak to rozmawiam z bratem Maciejem, to po prostu co chwilę mi tam wyskakują takie bąbelki z kolejnymi pytaniami, ale boję się je zadawać, bo wiem, że brat Maciej ma gadane, tak? I teraz gdybym zaczął zadawać te pytania, to ten wywiad by trwał i trwał i trwał i z tego wywiadu by powstało kilka filmów i wy byście tego po prostu nie oglądali już w pewnym momencie, bo byłoby przebodźcowanie tym wszystkim. Natomiast jeżeli wy chcielibyście mieć jakieś dodatkowe pytania, cokolwiek, napiszcie w komentarzach. Ja spróbuję utrzymać kontakt z bratem Maciejem. Jeżeli będzie tylko taka możliwość i wyrazi zgodę, to wasze pytania mu przekażę i potem postaram się odpowiedzieć na te pytania, które was nurtują. Jeździcie bezpiecznie też, nie? Ja kocham motocykle w ogóle i dwuślady po prostu szaleję i kiedyś zaczynałem tą przygodę, ale jej nie skończyłem, ale jeździcie bezpiecznie naprawdę i to tylko mój przekaz. Chce brat pojeździć? Nie. Bardzo serdecznie dziękuję za ten poświęcony czas. Miłego dnia. Dzięki serdeczne. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Słuchajcie, skończyła się przed chwilą modlitwa południowa. Teraz jest czas na obiad. Wszyscy pielgrzymi, wszystkie osoby, które tu przebywają, dostają to samo jedzenie. Nie ma tutaj fancy restauracji, nie ma tu fancy dań. Jest proste, skromne jedzenie, bardzo sycące, bardzo dobre. I powiem wam szczerze, że czas właśnie obiadu to jest taki czas, kiedy najlepiej się tutaj spotkać z ludźmi, najlepiej tutaj porozmawiać. Zawsze możecie się dosiąść do kogokolwiek, kto tutaj siedzi i zacząć po prostu rozmowę o wszystkim i o niczym, skąd jest, dlaczego przyjechał, po co tu przyjechał i tak dalej. Można tutaj zawiązać nowe znajomości, ale też spędzić bardzo przyjemnie czas. Dobra, teraz pędzę do mojej części, dlatego że osoby dorosłe jedzą gdzie indziej. Tam jest strefa dla młodych, a strefa dla dorosłych jest po drugiej stronie wioski, więc pędzę na swój obiad. Słuchajcie, skromny posiłek. Justynka mówi, że to jest paella, czyli mamy tutaj ryż, mamy jakieś warzywka, jakieś takie a la krakersy, owocki, serek, masełko, chlebek i do picia woda. Prosty, skromny posiłek. Smakuje?
second time. Second time. Yeah. And you came here as a volunteer. Yes, as a volunteer. You like it? You like this place? Yeah, I like this place. I really like it. How you hear about this place? How do you know it? So it is through our pastor. There was a missionary who met him in Madagascar, and this missionary proposed him to Teze. So he came to Teze when he was a student, and when he got the parish, he kept in contact with Teze, and then Teze invited 2 people every year to come here in Teze to experience volunteering for 3 months. So that's why I was sent in 2019. During the summer 2019. So I don't need to ask you where are you from, because you tell us you are from Madagascar. Yes, I'm from Madagascar. Okay. How you have directly flights to here, or you travel a lot? I traveled, so it's not really direct because I left Madagascar. I stopped 4 hours in Ethiopia, then 8 hours flight from Ethiopia to Paris, and then I took the train to. Why do you want to come back here? Why do you back from the last year, I guess? I want to come back because I really like meeting a lot of people, and this feeling of praying together is really meaningful to me, because it gives me like still hope with young Christians and also non-Christians, because there are also non-Christians who come here. But this feeling of this possibility of living together, praying together, sharing time together is really nice to me, and so that's why I wanted this is not your last time here. I hope so. I hope so. Okay. Do you have been in the youth meeting in the cities of the Europe? Not yet. Only here. Not yet, but I'm looking to go to Tallinn, because I will stay here until February, so I'm looking for going to Tallinn to prepare the meeting. Okay. Could you tell me what is your job today here? So today my job is awareness team here in Noyak. So awareness team is to be present for people in case of some uncomfortable situation, because we have a lot of people gathering here having fun, and some people may take advantage of discovering to do like bad things. So mainly for us to be here, it's kind of a communication that all people can be safe, because they can come to us if there are some problems or they want to talk about something. Because if I remember, every person who came here could choose what he wants to do in the design. Is this your choice, or somebody tell you could be No, for the people from the field who still come here for a week, they can choose the job for the week. But for us volunteers, there are already a plan. So we got our job. The brothers arrange our schedule and what job we have every week. It changes every week, but we don't choose the job. And every pilgrims here can arrive for a week, yes? But volunteers can stay longer. Yes. So mainly for people up to 35 years old, they can come here for 1 week and extend into 2 weeks on the field. And also, if they want to be part of the volunteer people, it's also possible for young people to be a volunteer here in Teze. Could you tell me your name again for the camera? Yes, my name is Tsuel. Yes. Okay. Thank you very much. You're Have a welcome. nice day. Yeah. Have a nice stay Thank you very much. here. Yes. Thank you. Nie wiem, czy wszystkich obejmę, ale spróbuję. Dobra, powiedzcie mi tak. Nie muszę pytać, czy jesteście z Polski, bo to słychać. To generalnie słychać. Widzę po was, że jesteście młodymi ludźmi. Ja tutaj byłem w 97, więc trochę się zmieniło od tego czasu. Który raz tu przyjechaliście? Drugi, trzeci, pierwszy. Drugi, trzeci, pierwszy, okej. Dlaczego trzeci? To ja. Dlaczego trzeci? Lubię tu wracać bardzo. Jest tutaj niesamowita atmosfera, jeżeli chodzi o ludzi. I śpiewy Teze są po prostu przepiękne. I bardzo chciałam tutaj zaciągnąć całą moją grupę, więc ich troszkę zmusiłam, a troszkę zaprosiłam i przyjechali w zeszłym roku. Pytanie takie bardziej ogólne, skąd jesteście? Z Poznania. Poznań, silna grupa poznańska, zawsze tam była, jeżeli dobrze pamiętam, grupa silna w Poznaniu. Dobra, w Krakowie taką
grupą kontaktową, jeżeli chodzi o tezę, są Dominikanie. Jak jest w Poznaniu? No to jest ksiądz, który teraz poszedł, ale zaraz przyjdzie pewnie. Dobra. To jest ksiądz Mirek Tykwer z Sołacza, też u niego są modlitwy. Na łacinie jeszcze są modlitwy i w parafii Jana 23 w Komornikach są modlitwy i to jakby ta nasza grupa, co tu stoi, te w Komornikach właśnie prowadzi. Okej. Dlaczego pierwszy raz? No dlaczego pierwszy raz? Dlaczego pierwszy raz? No bo tutaj znajomi polecili i w sumie dlaczego nie? Też podobały mi się tutaj modlitwy u nas w parafii, więc zobaczyłem to na żywo, jak to faktycznie. Sposób na wakacje, czy raczej... To też, nie? jak najbardziej. Okej. Dobra. One już były parę razy, więc im się na pewno to podoba. Aha. Czy ty tu wrócisz? Myślę, że tak. Naprawdę jest fajny klimat. Mój angielski też nie jest super okej, ale dogadać się dogadam, tylko w przyszłym roku chciałbym troszkę się podszkolić, żeby coś jakieś więcej rozmów Okej. nawiązać. Jedna rzecz, która ci się najbardziej tutaj podoba. Śpiewanie, ogólnie śpiewanie pieśni. Tak, myślę, że te modlitwy, jeżeli tak można nazwać. Okej. Czy poznaliście braci tutejszych? Mieliście okazję Tak, z nimi tak. W sensie w porozmawiać? zeszłym roku jak byliśmy, poznaliśmy brata Macieja i brata Marka. Też brat Maciej jak przyjeżdżał do Poznania to 2 lata, rok temu był w Komornikach, bo my się znamy właśnie z parafii w Komornikach, ale tak się skleiliśmy z Tezę Poznań. No i teraz właśnie jak brat Maciej był w Poznaniu, to też pojechaliśmy z nim na spotkanie. No i z nim mamy taki trochę bardziej stalszy kontakt. Teraz wiemy, że brat Marek będzie się zajmował młodzieżą w Polsce. No, więc zobaczymy. Myślę, że będzie fajnie. Miałem przyjemność spotkać bracia Marta Macieja dzisiaj tutaj, bo robiłem z nim wywiad akurat, więc mogę potwierdzić, że bardzo przyjemny człowiek, bardzo fajny człowiek. Czy byliście na spotkaniach młodych na przełomach roku, czy tylko przyjeżdżaliście tutaj? Jeszcze nie, ale to jest w planach, mi się wydaje. Rozumiem, czyli stwierdzenie jeszcze sugeruje, że planujecie jeszcze No tam to pojechać. też na te spotkania, no tam było 18+, a u nas jest trochę też młodszych osób, Jasne. więc wybraliśmy wyjazd do TZ na takie pierwsze spotkanie z TZ dla nich, ale już myślałam o tym 2 lata temu, jak było w Rostoku, ale jeszcze mi było jakoś nie po drodze, teraz było w Lublianie, a może się uda w przyszłym roku albo za 2 lata. Ale się możemy pochwalić. W zeszłym roku, jak była synodalna modlitwa 30 września w łączności z Rzymem, to byliśmy jedyni w diecezji, którzy ją robili. I to było bardzo fajne. No. Super. Ty jesteś trzeci raz, Tak, więc zakładam, że byłaś tutaj jako pierwsza z tej grupy, tak. raczej. Znaczy w sumie prawie, bo jeszcze Madzia była wcześniej. Tak, ja też byłam 3 razy, tylko ja byłam najpierw, potem nie byłam. Zuzia pojechała i znowu byłyśmy teraz, drugi raz jesteśmy razem. I zakładam, że wy jako te najstarsze stażem, że tak brzydko powiem, o tym TZ też się dowiedziałyście przez księdza, przez zajęcia, czy w jakiś inny sposób? W sumie przez znajomych, którzy przyjeżdżali tutaj już od dziecka do Olindy z rodzinami i po prostu oni nas namówili, żeby zobaczyć, czy to będzie coś dla nas. Opowiedzieli nam, jak mniej więcej to TZ wygląda i tak poczułyśmy się zaproszone, mam wrażenie, żeby po prostu zobaczyć to na własne oczy i sprawdzić, czy to jest coś dla nas i rzeczywiście się to sprawdziło. Dotarliście tutaj na własną rękę, czy mieliście wynajęty autokar? Autokarem z Uśmiechnęliśmy się Marką. do Margot Travel. Bardzo szeroko się uśmiechnęliśmy do Margot Travel. Rozumiem. Słuchajcie, jak ja tu byłem dawno temu, to większość ludzi wybierała noclegi w namiotach. Jak jest z wami? Oj nie. Baraki? Tak, my jesteśmy trochę bardziej rozpuszczeni chyba po prostu. Rozumiem. W którym roku byłaś w takim razie pierwszy raz tutaj? Jejku, 2019 może? 2019. Pytam dlatego, że tak jak mówię, ja byłem w 97 i tutaj w 97, jak była niedziela, były przyjazdy, wyjazdy, to tu był dramat, tu była masakra, tu były tłumy ludzi w jedną, w drugą stronę. Dalej jest niedziela masakra. Ale pytam dlatego, że my przyjechaliśmy właśnie w niedzielę wieczorem i zdziwiło mnie to, że tu jest naprawdę, w moim przynajmniej pamięci, bardzo mało ludzi w stosunku do tego, co było dawniej. Dlatego chcę zapytać, czy od 2019 roku coś się zmieniło, czy jest dalej tak samo? Coś się zmieniło.
zmieniło? Trochę się zmieniły zajęcia dla młodszych osób, że jest to trochę bardziej zorganizowane i może bardziej z animatorami. A poza tym nie można głośników mieć przy myciu łazienek, to akurat na minus. To jest przykre, no. Ale wydaje mi się, że większość pozostała podobnie, muszę powiedzieć. Okej. Pytanie ogólne. Grupa pracy, grupa biblijna czy grupa ciszy? No grupa ciszy nie, bo jesteście tutaj. Ale grupa pracy czy grupa biblijna? Którą wybraliście? W sensie, No bo każdy, kto tu przyjeżdża, może wybierać, tak? no ale to mamy najpierw biblijną, a potem pracę. Tak, każdy ma jedno i to. Tak, Jedno przed i drugie. południem, no jedno jest przed południem, drugie jest po południu, najpierw jest to Okej. Bible Study, a potem jest praca. E, Albo na odwrót. Okej, pytam dlatego, że właśnie jak ja tu byłem wtedy, to była kwestia tego, że można było albo się zająć tylko studiowaniem Biblii, wtedy się nie robiło nic, tylko miało się spotkania, plus się samemu medytowało, plus się tą Biblię poznawało, albo wybierało się grupę pracy i wtedy właśnie, tak jak ty mówisz, było spotkanie albo rano, albo wieczorem i zamiennie była jakaś praca. No to teraz jest taki miks i można alternatywnie wybrać tydzień w ciszy albo weekend w ciszy. Albo na przykład jak są osoby, które są animatorami dla osób młodszych, no to one wtedy jakby ich pracą i zarazem właśnie tym studiowaniem Biblii powiedzmy, no to jest właśnie są zajęcia z młodymi, więc oni mają takie 2 w 1. Jasne. Ale oni nie jedzą wtedy z nami posiłków i to tak trochę, no to jest trudna droga. Rozumiem. Dobra, to w takim razie czym się zajmujecie tutaj, jak pracujecie w TZ? Mamy w chórze, Tak, my śpiewamy. No. nasza trójka. O, to się naprawdę namęczycie, No bardzo fajnie jest, zagoniłam chłopów, żebyśmy mieli fajniejsze modlitwy na miejscu. No. Bardzo dobrze. 2 tenory rosną. Ja pilnuję ciszy w ogrodzie ciszy. Okej, czyli ty jesteś tą osobą, która wygania wszystkich stamtąd, czy... Tak, no najpierw jestem tam 2 godziny i pilnuję, żeby był spokój, żeby nikt nie zakłócał tej ciszy dla osób, które faktycznie tam przyszły, żeby się zresetować i pokontemplować, Czyli masz a szansę, potem wyganiam. czyli masz szansę sobie pochodzić, pomedytować sama w ciszy, tak, Tak. a potem powiedzieć wszyscy out. Bo... Tak, troszkę tak. Rozumiem. Ja pakuję pikniki, czyli te takie, można powiedzieć, lunchboxy dla osób, które wyjeżdżają. W tygodniu jest tego mniej, no ale najwięcej jest w sobotę, w niedzielę, jak dużo grup wyjeżdża i musimy przyszykować dla grup też właśnie. No i to jest akurat rano, więc wtedy te Bible Introduction mam wieczorem, znaczy tak po południu. Słuchajcie, bardzo serdecznie wam dziękuję za poświęcony czas. Zaraz sobie z nim teraz porozmawiam. Zaraz go tu weźmiemy na spytki. Słuchajcie, miłego pobytu, bawcie się dobrze, wracajcie często. Dzięki wielkie za jeszcze raz. Ksiądz Mirosław Tykwen. Mirosław Tykwen. Już wiem, że jesteście z Poznania. Co? Już Poznania, wiem. tak. Dlaczego TZ? TZ, dlatego że przyjechałem tutaj jak miałem 19 lat stopem. Nie polecam, bo to niebezpieczne, ale ja przyjechałem tutaj. Najpierw mamie powiedziałem, że jadę nad morze, już byłem pełnoletni, a dopiero z TZ zadzwoniłem do niej i powiedziałem, że jestem w TZ. Nie wiem, czy to jest dobry przykład syna, ale tak to było. No i to zmieniło moje życie, dlatego że tutaj zobaczyłem, no co zobaczyłem? Zobaczyłem, że Bóg we mnie składa pragnienie siebie i to było coś, co właściwie ustawiło i moją duchowość, i moją teologię, i moje kapłaństwo. Mogę zadać niestety pytanie, w którym roku to było? O, musiałbym się zastanowić, ale tak powiedzmy, że 95 chyba. No to byliśmy bardzo niedawno, bo ja byłem w 97 generalnie, więc mniej więcej tamten czas. Doświadczenie TZ zmieniło w pewien sposób życie, tak? Tak. W związku z czym ksiądz postanowił zarażać tym doświadczeniem młodzież w swojej parafii, w swojej diecezji i zachęcał ich do przyjazdu tutaj. Chyba tak, to znaczy zawsze czułem, jak wiele dało mi TZ, dlatego zachęcałem innych, żeby tu przyjechać, ponieważ mnie przekonuje zdanie Jana Pawła II, który powiedział, że tu się przyjeżdża jak do źródła. Czyli tutaj nie chodzi o to, że tutaj nie wiadomo co rozpracujesz intelektualnie, albo, no tak, bo często mi się kojarzy takie wyjazdy rekolekcyjne, albo jakieś studyjne, chrześcijańskie, one kojarzą mi się z przepracowaniem jakichś tematów, a tutaj trzeba przepracować serce. I w tym sensie jest to jedno z niezwykłych miejsc na mapie nie tylko Europy, ale świata, gdzie to przepracowanie serca jest możliwe. To znaczy wszędzie jest możliwe, wszędzie są do tego okoliczności dobre.
Znaczy lepsze lub gorsze, wiadomo, Jasne. ale tutaj są niezwykłe. Jaki jest odzew młodych ludzi na zaproszenie, żeby tutaj przyjechać? Jak dużo ludzi chce tutaj faktycznie przyjeżdżać? Myślę, że z Polski niestety coraz mniej, ale to pewnie wynika w ogóle z kontekstu laicyzacji, wiadomo. Natomiast jak mam inne doświadczenie, że jak ktoś tutaj przyjedzie, nawet jeżeli czuł się bardzo daleki od Kościoła albo miał wiele pytań w ogóle o istnienie Boga, to tutaj wyjeżdża poruszony. Czyli to Désir de Dieu, tak, tego brata Roger, które jeszcze pamiętam, bo też pan pamięta z tamtych czasów. Wiele razy ono padało tutaj. Confiance, czyli zaufanie, i désir, czyli pragnienie. I te słowa, które tak głęboko pracują, że młodzi ludzie nie wyjeżdżają w żaden sposób tacy sami. Ja mam takie doświadczenie, że przyjeżdżały ze mną tutaj osoby takie agnostyczne, może nie ateiści w sensie negacji Boga, ale tacy bardzo poszukujący i oni wracali z Bogiem w sercu w jakimś sensie. Znaczy otwarci na Niego. Rozmawiałem z bratem Maciejem też o tym, padło to pytanie, że no w latach 90. jednak byliśmy jako Polacy chyba najliczniejszą grupą tutaj, nawet więcej niż Francuzów było nas tutaj w tym momencie. I faktycznie w tym momencie widać, że ta grupa już jest dużo mniejsza niż to było wtedy. Co ciekawe, jest więcej Portugalczyków, więcej Niemców, czego nie było wtedy, prawda? Się zmieniło. No dobra, ale pytanie w takim razie, skoro to były lata 90. i pierwszy przyjazd tutaj, to skąd ksiądz w ogóle wiedział, żeby tu przyjechać? Ja sam sobie zadawałem to pytanie, kiedy ja się o tym dowiedziałem i ja po prostu nie pamiętam. Wydaje mi się, że kolega mi opowiedział po prostu, że to chyba tak było. No bo to były czasy, kiedy nie było internetu, nie było dostępu do takiej szerokiej informacji. Ale my z Poznania mieliśmy brata Marka. No tak, faktycznie. To jest bardzo ważny temat, tak? Że Poznań miał mocną grupą taką związaną z TZ. Tak, ale przede wszystkim był brat Marek no ja nie pamiętam od kiedy on jest członkiem wspólnoty, no ale od wielu lat. W związku z tym, jeżeli ktoś był w obszarze poznańskim i się interesował trochę ekumenizmem, a ja się interesowałem, to w jego obiegu wyobraźni musiało być TZ, musiał być brat Marek. Ale sam pomysł z przyjazdem do TZ, to mi kolega po prostu powiedział, pojedziemy. I on mi powiedział, że co tutaj się rzeczywiście dzieje. Bo brat Marek i cała koncepcja brata Roger, tak, to funkcjonowała we mnie wcześniej. Już jako... Przyjeżdża brat tutaj, na stopa, zupełnie gdzieś tam oderwany od polskiej rzeczywistości. Co było takiego pierwszego, co najbardziej uderzyło księdza w tym miejscu? No wiadomo, a właściwie nie wiem, czy wiadomo. Myślę, że moi widzy nie wiedzą, dlatego to jest ważne, żeby to... Ale nie wiadomo, sobie pomyślałem o ludziach tutaj. To ludzie mówią, że liturgia. Coś, co w Polsce by wielu ludzi nigdy nie powiedziało na pierwszym miejscu. Znaczy może niektórzy, jacyś fascynaci i tak dalej, ale to, co przyciągnęło liturgia, ponieważ liturgia tutaj to jest prostota, to jest dotykanie, na przykład nigdy w kościele swoim w Polsce nie dotykałem stopami ziemi, tak jakby. Tylko tutaj, znaczy rzadko w ogóle się nosi u nas sandały, a tutaj zdejmujesz te sandały, dotykasz ziemi, to jest naprawdę niezwykłe doświadczenie. Siadasz. Siedzenie na samej ziemi, prawda? Więc ja to nazywam liturgią. Piękno estetyczne, ale takie, które jest zapraszające, otwierające na tajemnicę Boga, niezbyt ciężkie, tak? Nie puste, ale też nie ciężkie. No niektóre kościoły są jakby zbyt surowe, a niektóre zbyt barokowe, taki barok przerastający w formie swoją treść. I może Marok jest, tak a propos, jest bardzo ładny, żeby nie było, ale mamy wiele kościołów, które nie mają swojego przekazu. Ja myślę, że dzisiaj forma estetyczna, którą prezentuje TZ, w formie śpiewu, sposobu modlitwy, nieprzesyconej ilości słów, znaczy, że te treści przekazywane w czasie liturgii są skromne co do ilości słów. To wszystko działa i potem kropka nad i, czyli cisza. W zeszłym roku byliśmy z moją żoną w Sofii, zwiedzaliśmy Sofię, no i tam na filmie mówiliśmy o tym, że stoi na placu wielka cerkiew Newskiego, wielki potężny gmach ozłocony z kopułami i tak dalej, a obok niej stoi taka malutka cerkiew Świętej Petki, taka bardzo stara, no nie powiem, że zaniedbana, ale widać było, że bardzo skromna. I wtedy w tym filmie powiedziałem, że
te kościoły, które są takie skromne, takie proste, jakoś bardziej do mnie przemawiają jako miejsce, gdzie można tego Boga faktycznie spotkać, niż te wielkie budowle ozłocone, które są w tym momencie bardziej atrakcjami turystycznymi. I czy w Tezę też tak można powiedzieć, że ten taki prosty kościół, gdzie tak naprawdę nie ma wielkich ozdób, nie ocieka złotem, jest po prostu zwykłym miejscem, gdzie się ludzie spotykają i się modlą we własnym gronie. Bo ja bym powiedział, że faktycznie ja wspomniałem o baroku, ale jest też wielki gotyk. I jak zwiedzam te katedry wielkie gotyckie, ogromne, to cieszę się, że one są. A jednocześnie wiem, że dzisiaj kultura takiego przesytu informacją, że jesteśmy zasypywani obrazami, to przemawiająca prostota jest po prostu trafnym sposobem komunikowania Ewangelii. Czyli ja nie chcę negować tej wielkiej przeszłości, nie wiemy, co jeszcze się w ludziach obudzi, to znaczy może te katedry będziemy na nowo wypełniać, bo powiemy, że jednak nam jest potrzebna taka przestrzeń tej wielkości chociażby gotyckiej, ale na dzisiejszy czas rzeczywiście powrót do prostoty jest kluczowy dla Kościoła. To znaczy, że nawet w tych wielkich katedrach czy barokowych ozłoconych kościołach musimy zrobić możliwie prostą liturgię, znaczy nie prostą. Musi być prostota relacji, musi być jakaś prostota języka. Tak, prostota. Myślę, że to wygrywa w Tezę. Mniej bodźców, mniej rzeczy, które odwracają uwagę od tego, co to jest najważniejsze. Tak, niech ta aura zostanie. Ja się zgadzam, ja też rzeczywiście do mnie przemawiają kościoły bardzo ubogie, ale nie neguję tej wielkiej tradycji. Jakoś czuję, że bo to, że dzisiaj jest tutaj więcej Niemców czy Szwedów też, ze Skandynawii powiedzmy, młodych, to dlatego, że prawdopodobnie takie analizy pokazują socjologiczne, że oni najpierw odeszli, potem był etap pustki, a teraz jest etap szukania. Nasza młodzież wchodzi w etap negacji, czy za chwilę się, albo już się pojawia etap pustki, ją trzeba przepracować i zacznie się na nowo szukanie. Więc kto wie, czy za kilkanaście lat znowu nie powrócą tutaj Polacy w poszukiwaniu zupełnie inni niż my byliśmy w latach 90. Dobra, ale odeszliśmy trochę od Tezy. Rozmawiałem z bratem Maciejem. Mówi, że widział brata Roże, ale nie miał okazji go poznać. Jak było z księdzem? Miał okazję ksiądz poznać brata Roże? Czy... Tak, znaczy poznać. Miałem okazję kilka razy z nim chwilkę rozmawiać, ale jedną scenę szczególnie zapamiętałem, kiedy tutaj właśnie w kościele zostałem po wieczornej modlitwie i się modliłem i byłem schylony. Rzeczywiście był to dla mnie bardzo trudny czas. Ja nie pamiętam, co przeżywałem, ale miałem schyloną głowę do ziemi i nagle czuję, że ktoś położył na mnie rękę i tak ją trzymał przez chwilę, podniósł i odszedł. Ja podniosłem głowę i zobaczyłem, że to był brat Roże, uśmiechnął się i właściwie miałem wiele takich sytuacji, w których rzeczywiście mogłem podać mu rękę, powiedzieć kilka słów. Zresztą za każdym razem potem jestem księdzem i byłem już klerykiem, jak z nim rozmawiałem i poprosiłem go o błogosławieństwo, to on powiedział: nie, ty musisz mnie błogosławić. Jakby zawsze był bardzo pokorny, że on chce być tylko bratem budującym wspólnotę, żeby nikt w kościele nie czuł się zagrożony, jakby, że ta hierarchia, że ktoś tu się wymyka spod kontroli, tak? To jednak on zachowywał zawsze ogromną pokorę i mnie to nie śmielało. Jeszcze może nie zrozumiał, że jestem klerykiem, nie wiem, ale kleryk błogosławiący brata Roże, wie pan, to jakby nie moja wyobraźnia. W każdym razie spotkanie, kiedy położył mi rękę, było dla mnie niezwykłe. Zresztą jedna z naszych dziewczyn tutaj, młodych, która ze mną przyjechała tego lata, powiedziała, że miała taki sen. I ciekawe, że ja jej opowiedziałem: twój sen mi się spełnił. Znaczy, że też podszedł do niej brat Roże, że ona czuła, że kładzie ktoś na nią właśnie rękę. Miałem tą okazję być 2 razy przez niego pobłogosławionym, bo zawsze w piątki, po wieczornej modlitwie, w piątek, tej bardzo ważnej modlitwie tutaj, wychodził do ludzi, stawał i błogosławił każdego, kto chciał do niego podejść, prawda? Czuło się od niego taką atmosferę takiej osobowości, takiej wielkiej osoby, która jest pokorna, jest bardzo mądra, a jednocześnie jest bardzo zaangażowana w to, co robi i ma bardzo duże takie poczucie odpowiedzialności za te wszystkie osoby, które tutaj przyjechały.
No tak. Ja nie miałem nigdy z nim okazji rozmawiać tutaj w TZ, tylko zawsze było to jakieś spotkanie europejskie i tam do niego podchodziłem. Ale to spotkanie właśnie, kiedy położył mi rękę, było tutaj w TZ i nawiązuję do tego, co Pan powiedział o odpowiedzialności, bo mi się wydaje, że on szedł i no chyba, nie wiem, no spostrzegł, może czuł głębiej, nie wiemy, że ja jakoś cierpię w tym momencie. I on zrobił ten gest, który jest na tej ikonie przyjaciela. I dlatego ta ikona i ta pamięć tego gestu tak we mnie została. Jego odpowiedzialność polegała na tym, że on chyba, tak jak mówił matka Teresa z Kalkuty, w danym momencie potrafił się skupić na tej osobie, która z nim się spotyka, albo ją zauważyć. I nawet jeżeli nic nie mówił, to jego spojrzenie było głębokie. Znaczy, jesteśmy chyba przyzwyczajeni do tego, że ludzie patrzą powierzchownie, znaczy jesteś kolejną osobą, do której ktoś mówi albo słucha, a on dawał poczucie takiej głębokiej atencji. I mi się wydaje, że to było najbardziej niezwykłe. Ostatnie pytanie, trudne pytanie. Rok 2005. Przychodzi smutna wiadomość. Wszystkie dzienniki, wszystkie informacje podają, co się wydarzyło w TZ. Co ksiądz pomyślał, co ksiądz poczuł w tym momencie, kiedy usłyszał tę wiadomość straszną? Ja nie zasmuciłem się chyba tak mocno, bo ja pomyślałem, że on idzie do swojego upragnionego nieba. Désir de Dieu, że to się właśnie teraz spełniło. Okoliczności były przykre, nie wiem jak je nazwać, żeby użyć właściwego słowa, może w jakiś sposób dramatyczne czy tragiczne, ale właściwie cieszę się, że nie zrobiono z niego męczennika. Co ciekawe, brat Maciej stwierdził, że właśnie został uznany męczennikiem, w związku z tym w jaki sposób zginął. Nie, no tak, ale w tym, mówię bardziej takim potocznym sensie, że nikt nie zrobi z niego takiej ofiary. Że nie zrobiono z niego takiego człowieka, którego można powiedzieć na sztandarach i pokazywać wszędzie. Tak, że... jego śmierć mimo wszystko była skromna, czyli taki jaki on był, a jednocześnie, że no chyba ta osoba była niepoczytalna, prawda? Tak słyszałem, właśnie tam była jakaś choroba psychiczna. No i właśnie o to chodzi, że to nie jest taka przemoc taka przemyślana, brutalna, świadoma. Właśnie do tego zmierzam, bo ciężko mi sobie było wyobrazić, że ktoś mógł w takim miejscu, w takiej chwili na taką osobę podnieść rękę. Dlatego u mnie przynajmniej to było wielkie niedowierzanie, że to się wydarzyło coś takiego w tym miejscu. Nie? I dopiero potem faktycznie dla mnie przyszło to usprawiedliwienie, ta osoba w jakiś tam sposób była zaburzona, były jakieś problemy i to nikt normalny, przykro to mówić, ale nikt normalny chyba niczego czegoś takiego by nie zrobił. No tak, ale można powiedzieć tak patrząc mistycznie, że przeciwko dobremu gromadzą się siły zła. I to nie musi być konkretny człowiek, tylko właśnie te siły zła, które wykorzystują również osobę właśnie niepoczytalną. Ale mnie się też podoba w tym kontekście to, co mówiła Hannah Arendt, że zło jest banalne, że dobro jest wyrafinowane, a zło jest banalne. I tutaj jest właśnie w jakim sensie, nie chcę powiedzieć, że banalna śmierć, ale banalne morderstwo? Co to było? Nie wiem, jak to nazwać. No właśnie ciężko ale coś banalnego, bo to zrobiła osoba niepoczytalna, która może gdyby była zdrowa, by tego nie zrobiła. Więc ta banalność zła, a jednocześnie prostota jego śmierci. Nie umiem nic głębszego powiedzieć, to jest coś takiego, co może ktoś kiedyś jeszcze lepiej zrozumie, i może ktoś to jeszcze lepiej nazwie, ja mogę powiedzieć na dzisiaj tyle. Zeszliśmy na smutne tematy, ale myślę, że dosyć ważne. Wiem, że ksiądz już czeka i tam spogląda, żeby iść do swoich ludzi. Nie będę zatrzymywał dłużej. Bardzo serdecznie dziękuję za tę okazję do porozmawiania. Życzę miłego pobytu i dużo doświadczeń zbieranych po raz kolejny w tym miejscu. Dziękuję bardzo, bardzo miła rozmowa. Bardzo serdecznie dziękuję. Cześć. Słuchajcie, to już chyba faktycznie będzie tradycja tego wyjazdu, że podsumowanie dnia poprzedniego będę kręcił dnia następnego, dlatego że słuchajcie, to się tyle dzieje podczas tego, ale mnie żyją komary, przepraszam. Podczas tego wyjazdu dzieje się naprawdę bardzo dużo i chodzimy spać późno, a rano trzeba wcześniej wstawać i tak to potem wygląda, że nie mam czasu nagrać
nagrać podsumowania. Mam nadzieję, że te wszystkie wywiady, które zebrałem w czasie pobytu w Teze, przybliżą Wam bardziej to miejsce i klimat tego miejsca. Słuchajcie, wyjechaliśmy dzisiaj z Teze z samego rana, po porannej modlitwie, po porannym nabożeństwie, po porannej liturgii i powiem Wam, że wyjeżdżałem trochę smutny, dlatego że to był taki smutek na zasadzie, że już muszę jechać, że już muszę się stamtąd zabierać, że tak krótko tylko mogłem być. Natomiast wyjeżdżałem pełen spokoju gdzieś tam wewnętrznego i znowu sobie wszystko w głowie poukładałem i nabrałem tej pozytywnej energii na dalszy rok, na dalsze lata, na dalszą część tej wyprawy, no, na przyszłość, tak. Słuchajcie, nie chcę wchodzić w te tematy, nie chcę porównywać mszy w kościele katolickim do tego, co się dzieje tam i mówić tak, czy jest tak, gdzie jest lepiej albo gdzie gorzej. Że inaczej, nie chcę się mocno w to zagłębiać, natomiast to nabożeństwo tutaj w Teze jest czymś zupełnie innym i tak naprawdę nie ma znaczenia, czy ktoś chce wierzyć, czy ktoś chce się modlić, czy się nie chce modlić, czy wierzy, czy nie wierzy, czy poszukuje dopiero tego Boga. To nabożeństwo jest czymś zupełnie innym. To nabożeństwo jest takim wydarzeniem, gdzie naprawdę czuć energię, naprawdę czuć taką pozytywną energię, pozytywne wibracje tych wszystkich ludzi, którzy śpiewają jednym głosem te wszystkie pieśni i nie ma znaczenia, czy ktoś potrafi pięknie śpiewać, czy ktoś po prostu śpiewa, ale śpiewa i wtedy jest wszystko ok. I słychać w tych głosach tą energię, tą pasję, to zaangażowanie, tą chęć bycia w tym miejscu i tak jak mówię, nieważne, czy ktoś wierzy, czy ktoś nie wierzy, ale to miejsce jest tak niesamowicie energetyczne, że nastraja człowieka bardzo pozytywnie do dalszej części dnia i do dalszej części życia, tak? I słuchajcie, no w sumie nie na darmo przecież Goethe powiedział, gdzie słyszysz śpiew, tam wejdź, tam dobre serca mają. Źli ludzie, wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają i ten śpiew w Teze naprawdę ma taką olbrzymią moc, taką olbrzymią energię, którą przekazuje z człowieka na człowieka, z pielgrzyma na pielgrzyma, który tam przebywa. I zresztą w tych wywiadach z tymi ludźmi, których tam rozmawiałem, co jakiś czas się pojawiało właśnie zdanie, że oni tu przyjeżdżają, bo lubią śpiewać, bo lubią ten sposób modlitwy i tak dalej. Postaram się jakoś fajnie to zmontować, zobaczymy. Znaczy wy już oglądacie zmontowane, liczę na to, że mi się udało to jakoś zmontować. Nie wiem, jak długi będzie ten film, bo nie wiem, jak długo te wywiady się udało nagrać. Jeżeli się udało nagrać wszystkie, to też nie chciałbym ich ciąć, dlatego że rozmowy z tymi ludźmi były dla mnie niesamowite i czuć było od nich właśnie to zaangażowanie, tą chęć tego pobytu tam. I bardzo cenię sobie wypowiedzi tych ludzi, bardzo nie chciałbym tego ciąć albo wyrzucać czegoś tylko dlatego, że film byłby za długi, więc jeżeli ten film zrobił się długi, to teraz w tym momencie Was bardzo serdecznie za to przepraszam, ale myślę, że warto było zostać do samego końca tego filmu. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za to, że zostaliście do końca tego filmu. Trzymajcie się, do zobaczenia następnym razem. Cześć. Tak, zauważyliśmy to strasznie. Zauważyliśmy No, to. nam się wydaje, że nie, my sobie nie damy rady, my sobie nie poradzimy. Tak. A później jak patrzymy na tych nawet Włochów, Hiszpanów, Francuzów, którzy jeżdżą, czy Szwajcarów bez języków, bez Zupełnie, niczego, nie? jadą gdzieś w ciemno w ogóle. Nie? Jakieś takie mają inne zaufanie też do, nie wiem, do siebie, do ludzi. Ale gdybyście chcieli coś wyciąć, to wycinajcie, nie? Bo ja czasami popłynę, po prostu coś powiem takiego, że ten... Ja mam czas do wieczora. Ale Bateria jest naładowana, nie chodzi o czas, chodzi o przekaz. Postaram się to zmontować jako pierwsze i wysłać jako do autoryzacji, żeby potem nie było, że też jakoś wrzucam coś co byście nie chcieli zobaczyć. Nie, myślę, że nie ma potrzeba. No, poważnie, bo ja zawsze autoryzuję teksty, bo dziennikarze robią niesamowite rzeczy z tekstem nagrywanym przez telefony, dzwonią do mnie i
i później ja coś mówię i później, na przykład, nie wiem, ostatnio była w niedzieli, ukazał się artykuł w niedzieli tej letniej, że z bratem Maciejem dyskutowaliśmy o fenomenie TZ. Jak ja słyszę słowo fenomen TZ, to już mam alergię, już po prostu, już bym, i jak wiem, że ja tego słowa nie używam, to po co oni, bo to nie istnieje, nie ma czegoś takiego, że mamy jakiś know-how, że jest jakiś fenomen, to tak nie ma, nie? I później Szczerze? ja wiem, że ja tego słowa nie używam nigdy. Ja to rozumiem, A włożyli w ale... moje usta, nie? Więc... Ja to rozumiem, ale z punktu widzenia mnie jako młodego uczestnika parę lat temu, dla mnie to był ogromny fenomen. No, nawet 97 rok, nie? Jak przyjechałem tutaj z Polski autokarem i zobaczyłem tych wszystkich ludzi z całego świata, to dla mnie to było coś niesamowitego. To był fenomen dla mnie, że ludzie potrafią siąść, pośmiać się, pożartować, porozmawiać. Może fenomen spotkania. Tak, z drugim człowiekiem, nie? Ale taka gruba rozkmina pod tytułem, to jest jakiś fenomen wspólnoty z TZ, bracia mają jakiś know-how, oni coś wiedzą. Tak, to jest to nie w tą stronę, nie? Clickbaity, nie? To musi się klikać, wiadomości się muszą klikać. Ja też muszę jakiś tytuł wymyślić, nie? Rozmowa z najlepszym bratem w TZ. Nie, tak, zdecydowanie nie. Jednak będzie autyzm. Tak, jednak tak. Ruszamy dalej na południe. Wreszcie pokonujemy zakręty. Gregiakowi się spieszy. Trochę jak wąwóz trygracki, tylko bardziej. I jeszcze więcej zakrętów. Każą nam opuścić parking.